Słuchajcie, jak jest się motocyklistą średniej postawy, to właściwie nie ma problemów z doborem motocykla. Każdy motocykl właściwie podejdzie. Gorzej się robi, jeżeli ma się 1,90 m plus i 100 kg wagi. Wtedy z wyborem motocykla naprawdę robi się nam trochę pod górkę. Ale na szczęście jest Kawasaki i jest Versys 1100. Zapraszamy Was do prezentacji najnowszej odsłony tego sportowego turystyka od Kawasaki. Oglądajcie. Kawasaki Versys 1100, czyli najnowsza odsłona praktycznie już bardzo dobrze znanego sportowego turystyka od Kawasaki. Na początku oczywiście żebrolajki, jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, klikajcie, subskrybujcie, komentujcie, a jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, to zostawcie swoje dane w formularzu w opisie filmu. Chętnie skontaktujemy się z Wami i porozmawiamy o motocyklach. Zacząłem wspominać o motocyklu dla dużych chłopców i jak najbardziej Kawasaki Versys 1100 takim motocyklem jest. Jak myślicie? Ile kilogramów może przetransportować ten motocykl? Jak homologacja pozwala na kilogramy pasażera, kierowcy oraz bagażu? Tę informację przekażemy Wam na końcu filmu. A przejdźmy szybciutko do opisu, do prezentacji całego motocykla. Jest to bez wątpienia duża maszyna turystyczna. Maszyna, którą komfortowo i bardzo przyjemnie mogą podróżować osoby o jakby wzroście 1,90 m plus, ale oczywiście użytkownicy mojego wzrostu też na tym motocyklu będą się czuli bardzo komfortowo. Jest to maszyna, którą możemy podróżować w dwie osoby, możemy zapakować sobie zestaw kufrów i pojechać na koniec świata, czy jeżdżąc solo przeskakiwać przez miejską dżunglę, ponieważ maszyna jest też bardzo dobrze wyważona. Jest to model 2025. Co zmieniło się w tym modelu? Zmienił się przede wszystkim silnik. A jeżeli chodzi o kwestie wizualne, o kwestie body, o kwestie jakby zabudowy, nie zmieniło się zbyt dużo, bo jest to faktycznie bardzo dobry i bardzo poprawny motocykl, który świetnie jeździ po zakrętach. Oczywiście nie jest to jakiś super szybki przecinak, którym możemy jeździć bardzo szybko, ponieważ przy prędkościach powyżej tych 180 km/h będziemy jednak czuli, że jest to maszyna wysoka z mocno rozbudowanym przodem. Może on nie być jakoś super stabilny, szczególnie jeżeli zamontujemy zestaw kufrów, ale oczywiście z kuframi nie jeździmy z takimi prędkościami, więc jest to oczywiste. Natomiast na pewno ogromnym plusem jest wygoda, jest komfort, jest pozycja, wypresowana pozycja za kierownicą i świetna ochrona przed wiatrem. Więc te kwestie, tak jak w modelu 1000, tak i w modelu 1100 są bardzo poprawne. Natomiast co się zmieniło? Oczywiście wraz z pojawieniem się normy emisji spalin Euro 5+, producenci musieli pójść w pewnym kierunku, czy dławienie wydechem, czy, tak jak na przykład poszło Kawasaki, rozbudowanie motocykla, zwiększenie pojemności z 1043 do 1099. Zwiększył się skok tłoka oraz oczywiście zmieniły się wałki rozrządu, głowica oraz sterowanie tym motocyklem. Elektronika, która steruje maszyną, jak najbardziej zmieniła się. Oczywiście to, co w parze z Euro 5+, dwie sondy lambda, więc tutaj jakby te zmiany przyszły naturalnie. Natomiast dzięki zwiększeniu pojemności poprawiły się parametry tego motocykla. Zwiększyła się moc ze 120 koni mechanicznych do 135 koni, co jest naprawdę bardzo fajną poprawą przy zwiększeniu pojemności tylko o 50 cm3 oraz zwiększył się moment obrotowy ze 102 N do 112. Te 10 Nm nie jest to niby dużo, ale jest to znaczna poprawa, szczególnie w środkowym zakresie obrotów, gdzie tego powera przy wykręcaniu gazu jest znacznie więcej i jest to bardzo wyczuwalne. Ten motocykl zrobił się żwawszy właśnie w tym środkowym zakresie obrotów, w tym takim najbardziej użytkowym zakresie podczas pokonywania winkli, podczas szybkiej jazdy po zakrętach, ale też oczywiście przy większym obciążeniu, czyli przy jeździe z pasażerem oraz zapakowani w kufry. Także jeżeli chodzi o silnik, zwiększona pojemność, zwiększona moc, zwiększony moment obrotowy. Zmieniło się również przełożenie. 5. i 6. bieg został zmieniony. Tutaj przełożenie zostało zmienione po to, aby
przy większych prędkościach można było używać troszkę niższych obrotów, aby podróżowało się komfortowo, ale też przełożenie zostało zmienione w takim celu, aby też tą charakterystykę sportową tego motocykla, abyśmy lepiej odczuwali. Co do konstrukcji motocykla, mamy tego samego Versisa, którego mieliśmy w zeszłym roku, czyli mamy taką fajną hybrydę, ramę aluminiową, która jest bardzo wąska, która przechodzi nad silnikiem, dzięki czemu można w tym miejscu motocykl ścisnąć wtęgami i 4-cylindrowy silnik nie wymaga mocnego rozszerzenia nóg, tylko jakby komfortowo możemy ten motocykl ścisnąć, dzięki czemu w tym miejscu motocykl jest bardzo wąski i pozycja na nim jest bardzo komfortowa. Te rozbudowane owiewki, które już chronią silnik, powodują, że jest to świetna ochrona przed wiatrem. Co ciekawe, mimo swojej wagi, bo mamy tutaj 254 kg z pełnym zbiornikiem paliwa, motocykl jest świetnie wyważony. Szereg ciężkości jest nisko i motocykl naprawdę, nawet podnoszenie z nóżki jest komfortowe. Nie czujemy tych kilogramów podczas wolnego manewrowania, podczas jeżdżenia pomiędzy samochodami czy podczas gdzieś przeprowadzania, parkowania motocykla, więc naprawdę szacun dla Kawasaki za wyważenie maszyny, ponieważ mimo gabarytów, mimo tego, że motocykl jest naprawdę postawny, tej wagi w ogóle nie czuć. Na pewno takich dodatkowych cech sportowych daje tutaj bardzo fajne zawieszenie o skoku 15 cm. Jeżeli chodzi o wersję tego motocykla, bo oczywiście Kawasaki, tak jak w poprzednim modelu, podzieliło Versisa na 3 wersje, na wersję podstawową, na wersję S oraz na wersję SE. I tutaj oczywiście w wersji podstawowej i w wersji S mamy standardowe zawieszenie. W przypadku wersji S mamy regulację napięcia wstępnego sprężyny oraz tłumienia odbicia. W przypadku tylnego amortyzatora również jest to amortyzator ze sterowaniem manualnym, ręcznym i tam też napięcie wstępne sprężyny. Są to amortyzatory od Showa. Natomiast w przypadku wersji SE jest to aktywne zawieszenie sterowane elektronicznie, również od Showa. Jeżeli chodzi o przód, tylny amortyzator jest od firmy BFRC i tutaj mamy elektroniczną regulację napięcia wstępnego sprężyny. I to jest w wersji SE. Wracając do naszej wersji S, hamulce, świetne hamulce, 2 tarcze hamulcowe, radialne zaciski. Co ciekawe, że są tutaj 4-tuczkowe zaciski i zaciski górne mają inną średnicę niż zaciski dolne. Nie? Taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o zmianę z modelu 1000 na model 1100, zwiększyła się tylna tarcza hamulcowa z 25 cm średnicy na 26 cm, więc skuteczność hamowania tym hamulcem została poprawiona. To, co jest w wersji S oraz wersji SE, jest to ten panel LEDowy, który służy do doświetlania zakrętów. Po złożeniu motocykla pod odpowiednim kątem ta lampa załącza nam światło, i doświetla to zaciemnione miejsce zakrętu, więc wersja S i wersja SE jest takie świetne doświetlanie zakrętów wyposażona. Oczywiście bardzo ładny przód Versisa. Zawsze Versys, czy to jest 650, czy to jest Versys 1000 czy 1100, charakteryzuje się tą ładną stylistyką przedniej lampy. Symetryczna lampa, pięknie wyglądające te kocie oczy oraz ten taki spoilerek, dziubek przedni, który no naprawdę dodaje charakteru, no i wygląda po prostu bardzo ładnie. Szkoda, że w nowym modelu nie zrobiono nic z szybą, ponieważ szyba dalej jest regulowana ręcznie i tak naprawdę no nie ma za bardzo możliwości wyregulować tego podczas jazdy. Trzeba się zatrzymać, użyć obu rąk, aby tą szybę aby zmienić jej położenie. Oczywiście, jeżeli chodzi o szybę, tutaj wersja podstawowa ma inną szybę, troszkę mniejszą, wersja S i wersja SE ma tą szybę większą. Co do elektroniki tego motocykla, mamy tutaj wszystko to, co w tej klasy motocyklu powinno być. Czyli oczywiście mamy kontrolę trakcji, mamy tryby jazdy ze zmiennymi mapami zapłonu, mamy oczywiście tempomat, mamy tutaj w wersji S i wersji SE grzane manetki, już oryginalnie fabrycznie zamontowane. Mamy oczywiście quick shifter.
I według mnie Quick Shifter to jest to, co Kawasaki ma naprawdę świetnie dopracowane i działa to u nich rewelacyjnie. Powiem wam, że myślałem, że Quick Shiftery trzeciej generacji w Yamahach działają świetnie, bo działają świetnie, ale to, co się dzieje tutaj, to jest rewelacja. Co do komfortu zmiany biegów, te biegi pracują bardzo płynnie. Quick Shifter działa niesamowicie szybko, ale też tutaj Kawasaki zastosowało ciekawy zabieg, że mamy taki jakby amortyzatorek, tłumik, wbijanie biegów, czyli jak naduszamy dźwignię w górę, to ona ma jeszcze pewien zakres pracy, tak jakby zewnątrz Quick Shiftera jest sprężyna i ten bieg jest dociskany, a my nie czujemy już jakby na nodze oporu, wciskamy sobie dźwignię, bardziej kierującą do góry i ten bieg tak mięciutko sobie wchodzi, więc nie ma tego problemu z wyłapywaniem luzu, ten luz znajdziemy zawsze. No a podczas zmiany biegów, nawet szybkiej, sportowej, to działa rewelacyjnie. Ten zakres tego lekkiego luzu no, powoduje, że te biegi wchodzą bardzo, bardzo mięciutko i bardzo komfortowo. I jeżeli chodzi o działanie tego Quick Shiftera, działa on już od 1500 obrotów. We wcześniejszej wersji 1000 Quick Shifter działał od 2500 obrotów. Aktualnie Quick Shifter działa już od 1500 obrotów, więc przy bardzo niskich obrotach te biegi już wchodzą bez sprzęgła i działają bardzo płynnie. Poprawia to na pewno komfort jazdy w mieście, czy jeżeli ktoś lubi zmieniać biegi już od najniższych obrotów. Co do samego wyświetlacza. Wersja S i wersja SE oczywiście posiadała wyświetlacz elektroniczny, który posiadała dwa jakby tematy wyświetlania. Mamy taką hybrydę, połączenie wyświetlacza kolorowego i wyświetlacza analogowego z obrotomierza analogowego. I tu oczywiście w tym trybie widzimy, w jakim trybie motocykl właśnie pracuje. Mamy informację o wykręceniu przepustnicy, mamy informację o sile hamowania. Mamy również tutaj czujnik położenia co do kątów. Jeżeli składamy motocykl w lewo i w prawo, to ten kąt nam się wyświetla. Tu oczywiście zmieniamy sobie tryby jazdy. Co ciekawe, że właśnie Rain i jeszcze mamy tryby Sport, mamy tryby Road oraz tryb Rain. Natomiast mamy jeszcze tryb Rider, lecz ten tryb nie jest aktywowany fabrycznie. Musimy wejść sobie w menu i wtedy wejść w ustawienia pojazdu, przeklikać sobie lampkę ten Shift Light, przełączyć sobie funkcję na Rider Mode i aktywować. I dopiero wtedy, jak on jest aktywny, mamy tutaj, już Wam pokazuję, funkcję Rider. I tutaj w funkcji Rider możemy sobie zmieniać moc na low lub na pełną moc lub moc ograniczoną. I kontrolę trakcji możemy sobie ustawiać w 3 poziomach oraz w opcji wyłączonej kontroli trakcji. Więc są to nasze ustawienia indywidualne, które możemy sobie tutaj zatwierdzać i jakby korzystać z naszych indywidualnych ustawień. Więc fajna opcja, można sobie to przypiąć, ale nie jest to takie oczywiste, ponieważ ta funkcja Rider nie jest fabrycznie od razu włączona. Pierwsze co, będąc tutaj w tym miejscu, to co nam się rzuca w oczy, to niezły upgrade ze strony Kawasaki. Kawasaki zastosowało gniazdo USB-C. No, nie wygląda to jakoś najładniej, nie ma co ukrywać, słuchajcie, taki element dołożony na kierownicę. No fajnie, że gniazdo USB jest, ale czy jakiś zamiennik nie byłby bardziej estetyczny? No myślę, że pewnie mógłby być. No jakby tutaj nie popisali się, ale jest to jakby drobiazg, drobna rzecz. Jeżeli komuś to nie pasuje, to może sobie to zdemontować i zastosować jakiś swoje rozwiązanie, swój zamiennik. Więc tak to mniej więcej wygląda. Co do samej jazdy tym motocyklem, na pewno motocykl jest niesamowicie elastyczny. Tu z uwagi na to, że mamy duży 4-cylindrowy piec, ta elastyczność motocykla jest niesamowita. Możemy od 4 biegu niskimi obrotami 2000 ciągnąć praktycznie do samego końca i nie ma tej czkawki, szczególnie w tym nowym modelu, gdzie ten moment obrotowy w środkowym zakresie został podniesiony, został poprawiony. Maszyna świetnie jeździ po zakrętach, mimo tego, że jest to dość duży, postawny motocykl, właściwie nie ma problemu ze sportowym i szybkim przerzucaniem go z zakrętu w zakręt. Oczywiście, jeżeli chodzi o
jazdę sportową. Tutaj, jeżeli chcemy bardziej sportowych osiągów, wtedy kręcimy obroty powyżej 8-10 tysięcy, wtedy jakby jak każda 4-cylindrowa rzędówka, no, pokazuje pazur. Natomiast oczywiście pamiętajmy o tym, że to jest mimo wszystko cały czas 254 kg i cały czas jest to 135 koni, więc jest poprawa, ale nie spodziewajmy się jakichś super sportowych, super ścigaczowych efektów. Na pewno świetny zakres niskich i środkowych obrotów daje tą przyjemność jazdy, ale jeżeli chodzi o bardzo szybką autostradową jazdę, chyba lepiej pójść w Ninja 1100 SX, która do tego celu jest zdecydowanie bardziej nastawiona. Tutaj 100% komfort i fajne wyrażenia z jazdy. W przypadku dużych prędkości jednak idziemy w Ninja. Wracając do tematu, o którym mówiłem na początku filmu, bardzo postawny motocykl, więc też bardzo postawni użytkownicy chcieliby z niego korzystać. Jaka jest maksymalna masa, którą może ten motocykl udźwignąć? Jest to, moi drodzy, 220 kg, więc myślę, że spokojnie osoba, która waży 100, pasażer, który waży 80, mamy jeszcze 40 kg zapasu na bagaż, więc jest to na pewno masa, która pozwoli bezpiecznie i spokojnie podróżować dwóm użytkownikom z jakby zapakowanym bagażem praktycznie pod korek. Także to tyle w tym odcinku. Niedługo test drogowy tego motocykla, także bądźcie z nami. Gdybyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Dzięki i do następnego.